Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj mam dla was coś takiego, co na pewno jestem pewien, że tego nie widzieliście. Dlaczego jestem taki pewien? Otóż dlatego, że na razie ta gra, o której zaraz sobie powiemy, czyli gra Stealth Seed, została zaprezentowana na takim zamkniętym dla prasy pokazie, na którym byłem ja. Nigdzie więcej tego nie pokazywano, także jest to coś całkowicie nowego, całkowicie świeżego. Do tego miałem też szansę porozmawiać z CEO tego studia, tworzącego ten tytuł, oraz także z PR managerem i innymi ludźmi, którzy tam się kręcą wokół tej gry i powiem wam jedno. Jestem zaskoczony, jak ciekawa jest to gra, jaki moim zdaniem ma potencjał. Moim zdaniem zobaczyć ją warto, powinniście się nią zainteresować. I zaraz powiem wam, dlaczego tak jest, o czym jest ten tytuł i czy jest fajny. Zobaczmy. Zacznijmy oczywiście od tego, czym jest Stealth Seed. Jest to produkcja włoskiego studia o takiej śmiesznej nazwie Storm in a Teacup, czyli w takim wolnym tłumaczeniu jest to burza w filiżance do herbaty. No oryginalne, nie? Ten deweloper ma już na swoim koncie kilka ciekawych gier, jak na przykład Close to the Sun, a teraz od lat pracuje właśnie nad Stealth Seed. Ta gra została co prawda już zapowiedziana, natomiast nie zostały z niej pokazane żadne większe materiały. Dowiedzieliśmy się o niej, o tych właśnie materiałach, o tym jak ma wyglądać dopiero jakieś 2 tygodnie temu na tym zamkniętym pokazie prasowym. Co ciekawe, ten tytuł to nie jest kolejny Souls-like, czy kolejny rogalik, czy indyk z pikselową grafiką, jakich jest na rynku pełno. Stealth Seed jest to przedstawiciel gatunku będącego obecnie na wymarciu, czyli skradanek. Do tego jest osadzony w takim całkiem ciekawym świecie science fiction, gdzie doszło do katastrofy, która spowodowała, że Ziemia przestała być planetą zdatną do życia. W tytule wcielamy się w kobiecą bohaterkę o imieniu Zoe. To jest taka niby zwykła babeczka, która nagle tam budzi się po jakimś czasie w robotycznym ciele. Co więcej, budzi się w totalnie nieznanym sobie miejscu, a dosłownie wszędzie naokoło pamiętają się całe hordy maszyn, które są dla nas śmiertelnym zagrożeniem. O tym, co się tutaj stało, gdzie my tak naprawdę jesteśmy, dowiemy się w trakcie gry. Teraz, czy warto jest tym tytułem się zainteresować? Powiem wam tak, ja zasiadałem do tego tytułu spodziewając się takiego średniaczka, tak? Takiego wiecie, średniej wielkości tytułu, większego co prawda niż Intyczek, tak? Ale dużo mniejszego niż gry AAA, czyli spodziewałem się czegoś takiego przeciętnego. Przeciętnej grafiki, średnich animacji, trochę drewnianych dialogów i tak dalej. No i teraz ja odpaliłem sobie to demko, no i tak, na początek dostałem naprawdę fajne, klimatyczne intro, które na myśl przywodzi jakieś dużo większe gry. Później natomiast zaczęła się już właściwa akcja, zacząłem sobie to oglądać, jak wygląda grafika, jak wyglądają animacje, jak ten świat wygląda. Jestem naprawdę zaskoczony. Czujecie, ja się spodziewałem takiego drewna, tak? Spodziewałem się, że tu będzie widać wszędzie przeciętność. Natomiast tutaj jak grałem w to demko tego Stealth Seed, to ja miałem takie wrażenie, jakbym odpalił jakiś tytuł z wysokiej półki. Graficznie jest naprawdę nieźle, pomimo że to jest gra na tym znienawidzonym przeze mnie silniku Unreal Engine 5. Wygląda to spoko. Animacje są wysokiej jakości, dialogi są fajne, także na start ja tutaj zostałem totalnie zaskoczony samym wyglądem tej produkcji, tym jakie ona zapewnia odczucia, to wygląda naprawdę nieźle. No ale dobra, to są tylko wrażenia wizualne, no nie? Najważniejsze jest jednak to, jak się w to gra. I zacznijmy od założeń tego tytułu. Założenia są takie, że mamy tutaj akcję po cichu, mamy troszeczkę platformera i mamy też grę akcji. Na samym początku my tą mapę po prostu przemierzamy chwilowo, przy okazji sobie ją eksplorując. No i tutaj ja też powiem, że spodziewałem się znowu takiej przeciętności, a zostałem ponownie zaskoczony. Otóż są tutaj takie sekcje platformowe, w których my się łapiemy występów, przeskakujemy z jednej platformy na drugą, no i tak dalej. One były wykonane naprawdę świetnie. Ja tutaj przyznam, że jak skakałem po tych właśnie występach, po tych rurach i tak dalej, to miałem takie skojarzenia albo z Assassinem, albo z Horizon Zero Dawn. To skakanie, wymierzanie odległości, poruszanie się, to jest podobne do tych gier, które wymieniłem. No i to niby wszystko fajnie, natomiast zauważcie jedną rzecz. Taki Assassin czy ten Horizon to są gry AAA, nad którymi pracuje kilkaset osób. No i teraz wychodzi sobie taki Stealth Seed i zapewnia w sumie podobne wrażenia, tak? Bo to naprawdę przypomina tamte gry, naprawdę dobre i to wszystko przy ułamku tego teamu deweloperskiego. Myślę, że to zasługuje na uznanie, to właśnie jak wysokiej jakości są to elementy, które dotychczas widzieliśmy przy tak małym teamie, przy tak małej grze. Myślę, że wam się również to spodoba. Przy okazji, jak właśnie patrzyłem na te sekcje platformowe,
to zauważyłem też taki mankament typowy zresztą na gier dla tym silniku, czyli tak zwany ghosting. Jest takie zjawisko ciągnięcia się smug za obiektami. Generalnie w grach deweloperzy starają się to mieć pod kontrolą, natomiast w niektórych jest to problem. Tak jest na przykład w Cyberpunku, natomiast nawet w Cyberpunku nie ma tak ogromnego ghostingu jak w tym demku Stealth Seed. Niestety na tych sekcjach platformowych, jak ja skakałem po tych występach, po tych ścianach, było to cholernie widać. Mocno mi to, powiem, popsuło wrażenia z tego tytułu. Zobaczcie tutaj przez kilka sekund jak się chodzi, na ścianach zostają takie paskudne powidoki, a to jest na detalach wysokich. Ja sprawdzałem przy okazji na detalach ultra, było dokładnie to samo, także to jest po prostu błąd graficzny i to jest do poprawienia. Ja już to deweloperom zgłosiłem, liczę, że szybko się tym zajmą i szkoda byłoby takim właśnie ordynarnym babolem, tym ghostingiem, popsuć sobie całkiem fajne wrażenia z tej gierki, także na pewno musicie to poprawić. No i ja tutaj przeszedłem dalej i teraz w sprawach gameplayowych do tego, co ta gra ma oferować, jak ma wyglądać, konsultowałem się z szefem tego studia, czyli panem Carlo. Przy okazji bardzo go pozdrawiam, jeżeli to ogląda. W założeniu ten tytuł ma oferować także eksplorację lokacji i to całkiem rozbudowaną z różnymi tam wpisami, znajdźkami, craftingiem i tak dalej. Niestety w moim demku prasowym tej eksploracji jeszcze nie było. Może był taki malutki ułamek tej eksploracji, bo w jednym miejscu tego demka można było znaleźć taki śmieszny easter egg z takimi 3 złotymi małpkami. Ja go znalazłem, pokazałem to szefowi studia. On zresztą był zaskoczony, że ja to znalazłem, bo myślał, że ukrył to naprawdę nieźle. No przyznam, że nie było łatwo się do tego dostać, bo trzeba się było naskakać. Natomiast przy okazji tego, jak właśnie tak myszkowałem po tej mapie, znalazłem te 3 małpki, to potwierdziłem też jedną rzecz. Że ten tytuł będzie w zamierzeniu oferował taką eksploracyjną swobodę i to jest moim zdaniem ważne. Wiecie, dużo gier różnych powstaje, tak? Natomiast mnie osobiście wkurza, jak ktoś robi nowoczesną grę w tym roku, w 2025 i wszędzie wciska takie przedfotopowe, niewidzialne ściany, które mają gracza gdzieś tam zatrzymać przed poruszaniem się dosłownie gdziekolwiek, poza tymi szynami, po których on ma iść. No to się może sprawdzać w jakichś tam grach narracyjnych typu Hellblade 2, ale nie w nowoczesnych grach akcji czy w nowoczesnych grach stealth. I bardzo mnie cieszy, że w tym właśnie Stealth Seed takich blokad było niewiele. Ja wam powiem, żeby znaleźć te śmieszne małpki, musiałem wejść na takie betonowe klocki, z nich musiałem wyskoczyć prawie poza obszar mapy, w takie miejsce, do którego pozornie się nie da wejść. Także tutaj żadnych niewidzialnych blokad nie było, nikt mnie tu nie zatrzymywał. Także liczę, że to zostanie też rozwinięte w pełnej wersji, że będziemy mieć dużą swobodę, że będą te znajdźki, że będą te wpisy, że będzie to naprawdę fajne. Na razie tego niestety nie mogę potwierdzić, bo tutaj była tylko tego, że tak powiem, proteza, ale wygląda to nieźle. No i jak to wszystko przeszedłem, to trafiłem w końcu na pierwszych wrogów. W ramach takiej tradycyjnej skradanki, no to wiecie, zacząłem kombinować, jakby tu ich załatwić po cichu, tak? Przyznam, udało mi się ich załatwić po cichu i też się udało ich załatwić całkiem spoko. Ponownie ja tu mam skojarzenia z tych pierwszych asasynów, czyli tej starej trylogii. I tutaj jest też ważne co powiedział mi Karol, jak z nim rozmawiałem, że w tym Stealth Seed my nie gramy jakąś tam super zabójczynią, która wszystkich ciśnie na strzała, tylko my gramy taką przeciętną, cienką babeczką, która musi uważać na to, co robi. I to po prostu widać. Widać, że my musimy z tych akcji korzystać z głową, że te akcje po cichu są odpowiednio wyważone, nie jest za łatwo, nie jest za trudno, musimy się skradać, musimy ruszać głową. To zapewnia sporo satysfakcji i też pozwala nam pokonać takich silnych przeciwników sprytnymi sposobami, jeżeli tylko trochę pogłówkujemy. Tutaj też zauważyłem przy okazji, jak grałem, że to pomieszczenie, w którym ja byłem, miałem tych 4 przeciwników, też zostało zaprojektowane w taki sposób, żeby te ciche akcje nam ułatwić. Były tu takie specjalne miejsca, gdzie można się ukryć, takie właśnie rodem z asasyna. Były też takie ciasne przejścia, gdzie można ominąć wrogów. Co więcej, ja zauważyłem też, że jak dojdziemy do jakiejś przeszkody, jest też taki system przyklejenia się do przeszkody, tak żeby wrogowie za nią nas nie zauważyli. Przyznam, że nie używałem go jeszcze wiele, no bo tutaj to demko było bardzo krótkie, ale jak do tej pory ta akcja stealth wygląda naprawdę nieźle i aż mi się chciało eliminować tych wrogów po cichu. Tutaj przyznam, że przyczepić bym się mógł do jednej rzeczy, jest to animacja cichego zabijania wrogów. Ona jest jakaś taka za szybka, tak jakby była jakaś sztuczna, natomiast wielki problem to nie jest. Przekazałem już to deweloperom, mam nadzieję, że to poprawią i przejdźmy dalej. Otóż dalej, jak pokonałem tych właśnie gości po cichu, to natrafiliśmy na kolejnego wroga.
No i tutaj była niespodzianka. Gra mnie poinformowała, że nie zawsze w tym tytule będę mógł się przekraść, tak? Że czasami muszę walczyć. No ale wiecie, jak się walczy w skradankach. Z reguły te walki w skradankach są takie uproszczone, że jeden przycisk się tam klepie i tak dalej, nie? No ale okazało się, że nie tutaj. Otóż jak ja się zacząłem tłuc z tym potworem, to okazało się, że tutaj mamy uniki, które trzeba wykonywać w odpowiednim momencie. Mamy takie szybkie kontry, musimy tego przeciwnika wyczuć, a każde uderzenie tego robota zdejmowało mi naprawdę dużą ilość HP, także musiałem tutaj uważać. Mnie to osobiście zdziwiło, że ta walka jest w sumie tak rozbudowana jak na taką grę właśnie skradankę. Spytałem o to właśnie też Carlo. On mi powiedział, że to Stealth Seed tak naprawdę jest skradanką, tylko jeśli sami tej skradanki chcemy. Otóż w tym tytule będzie możliwość i robienia zadymy, i też cichego przemykania i zabijania z ukrycia. Od nas będzie zależało, w którą stronę pójdziemy. Po ograniu tego demka, po przetestowaniu tego wszystkiego, ja naprawdę stwierdzam, że tą swobodę widać, bo zarówno ten system skradania jest rozbudowany i daje dużo frajdy, jak i ten system walki też wygląda naprawdę nieźle. Więc zarówno osoby, które się lubią skradać, jak i osoby, które po prostu wjeżdżają, wszystko siekają, powinny tutaj poczuć się dobrze i żadna z nich nie powinna czuć, że ten aspekt gry, która ona lubi, został potraktowany po macoszemu. One tutaj wyglądają na właśnie równorzędnie dopieszczone, to jest fajne i ta gra powinna się nadać dla każdego. Niestety to praktycznie wszystko, co miałem szansę zobaczyć w tym demku prasowym, bo dalej mamy taką całkiem fajnie zrobioną sekcję uciekania przed robotami, które do nas strzelają. Przyznam, że ona jest spoko, natomiast później jest już po prostu koniec tego demka. No i ten koniec, przyznam, że pozostawił mnie z takim sporym niedosytem. Po tym demku, po ograniu tego całego pokazu prasowego, mam naprawdę dużą ochotę zagrać w pełną wersję tej gry. Powiem wam tak, skradanek na rynku jest niewiele. Skradanek, które w równym stopniu pozwalają także graczowi na taką walkę pełnoprawną, jest jeszcze mniej, a takich gier, które do tego nie są jeszcze takimi niskobudżetowymi, pikselowymi indykami, jest na rok, no nie wiem, kilka dosłownie, tak? Ten tytuł, po tym co widziałem, po tym co miałem szansę ograć, moim zdaniem wygląda naprawdę ciekawe i ma spory potencjał namieszać na rynku skradanek i zainteresować wielu z was. Deweloperzy tutaj naprawdę pokazali całkiem wysoką jakość, ja jestem pozytywnie zaskoczony, spodziewałem się, tak jak mówiłem, przeciętności, a dostałem jakość sporą wyższą i tym produktem oni mnie zaskoczyli. Jedyne co mnie tak naprawdę martwi w tej grze to jest fakt, czy tak wysoką jakość, jaką widziałem właśnie w tym demku prasowym, uda się utrzymać w pełnej grze. Bo wiecie, no bo to jest tylko wycinek gry i to malutki, tak? A mamy tutaj do czynienia z dużo mniejszym teamem niż taki Assassin, niż taki Horizon. I teraz pytanie, czy taką jakość uda się utrzymać przez całą grę? No mam nadzieję, że tak. Ja was gorąco zachęcam, żebyście tą grą się zainteresowali. Na mnie zrobiła spore wrażenie. I ten tytuł ma zadebiutować jeszcze w tym roku na PlayStation 5, Xboxie oraz na PC, czyli praktycznie wszędzie. A przy okazji powiem wam, że pytałem Carlo, będzie polska wersja językowa. Także liczę, że was zainteresowałem. Dajcie znać, czy wy też jesteście zainteresowani Stealth Seed i czy lubicie gry skradankowe. Czekam na wasze komentarze i jak zawsze chętnie z wami pogadam. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nie pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lub godlajka. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.